Dziś będzie o światowym sukcesie małego szybowca. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Współcześnie rozwój szybowców w Zespole Naukowo-Badawczym Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej rozpoczął się od doświadczalnego szybowca ULS-PW. Następnie powstały tam bezkabinowa szkolna PW2 Gapa, dwumiejscowy szkolno-treningowy PW3 Bakcyl i dwumiejscowy motoszybowiec PW4 Pelikan. I wtedy na arenie międzynarodowej zrodziła się idea stworzenia szybowca klasy światowej. Świat wówczas wyglądał tak, gdyby ktoś był ciekawy, to jest globus z czasów, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli z przełomu lat 80. i 90. W zasadzie to pomysł szybowca klasy światowej nie był nowością, dlatego że w roku 1939, chwilę przed wybuchem wojny, taki konkurs się odbył. Wtedy tę klasę nazywano klasą olimpijską, no ale z racji zawirowań historycznych nie zostały nigdy żadne zawody tej klasy rozegrane. I po 50 latach wrócono do tej koncepcji, promowali ją Amerykanin Oran Nix i Włoch Piero Morelli i założenie tego było takie, żeby stworzyć jeden typ szybowca, na którym uczestnicy mogliby startować w zawodach. Te szybowce byłyby identyczne pod względem aerodynamicznym i pod względem masy i dzięki temu wynik zawodów zależałby wyłącznie od umiejętności pilota, a nie od tego, na jakim szybowcu on startuje. W ślad za czym miałoby pójść również to, żeby nie było to zależne od pieniędzy, dlatego że opracowanie czy zakupienie wyczynowego szybowca to jest bardzo kosztowna sprawa. I ten szybowiec miał być nazywany klasą światową. Nawiązując do koncepcji przedwojennej, również dalekosiężnym celem było stworzenie szybownictwa dyscypliny olimpijskiej, gdzie również szybownicy mieliby startować na jednym typie szybowców i opracowano następujące założenia techniczne, które ten szybowiec miał spełniać. Generalnie chodziło o to, żeby był to szybowiec bezpieczny i prosty zarówno w pilotażu, jak i w obsłudze. Wymagania te oficjalnie opublikowała Komisja Szybowcowa OSTIF w 1989 roku. Szybowiec miał być pozbawiony klap, odrzucanego balastu, mieć stałe podwozie, automatycznie podłączany podczas montażu ster wysokości, prędkość minimalną poniżej 65 km na godzinę, opadanie nie większe niż 0,75 metra na sekundę, doskonałość powyżej 30, rozpiętość skrzydeł między 12 a 15 metrów, a także miał stanowić dobrą ochronę dla pilota w razie wypadku. Jego resurs i czas użytkowania przewidziano na 9000 godzin i 20 lat. Oprócz parametrów technicznych określono również maksymalną kwotę, za jaką ten szybowiec musiał być dostępny na rynku dla klienta i ta kwota wedle różnych źródeł oscylowała w granicach 20 000 franków szwajcarskich. Zatem w skali budżetu w sporcie lotniczym no to jest niedużo, ale w 90 roku za tę kwotę można było kupić nową Toyotę Suprę, w związku z czym też nie można powiedzieć, że ten szybowiec był w powszechnym rozumieniu tani. Żaden nie jest. Regulamin zakładał też, że zwycięzca konkursu musi udostępnić dokumentację produkcyjną wszystkim chętnym do produkcji szybowca klasy światowej na licencji. Miało się to odbywać na takich zasadach, że opłata wstępna wynosiła 2000 franków szwajcarskich, następnie nabywca licencji mógł zbudować jeden szybowiec za darmo, a od każdego kolejnego egzemplarza musiał płacić zakładowi, który wygrał konkurs, opłatę licencyjną, ale musiał to tak wszystko obliczyć, żeby nadal mieścił się w cenie dla klienta wynoszącej te powiedzmy niecałe 20 000 franków szwajcarskich. Konkursowy szybowiec PW5 został stworzony przez zespół konstruktorów i 5 studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, którzy podzielili się ze mną zdjęciami i historiami przedstawionymi w tym filmie. PW5 to 5. konstrukcja opracowana w zespole. Zespołem kierował doktor inżynier Roman Świtkiewicz, który niestety zmarł 24 listopada 2024 roku, czyli 3 dni przed zaplanowanymi dużo wcześniej zdjęciami do tego filmu. Doktor Świtkiewicz nie tylko odpowiadał za ostateczny kształt szybowca, ale też spajał zespół młodych konstruktorów swoją wiedzą i postawą. Poznajmy konstrukcję, a później historię szybowca, porównując prototyp z roku 1992 z finalnym egzemplarzem seryjnym wyprodukowanym w 2001 roku. Kadłub szybowca jest laminatowy, skorupowy, wzmocniony wręgami. Wyraźnie podzielono go na kabinę i belkę ogonową. Taki kształt czyni PW5 bardzo charakterystycznym szybowcem, a także sprawia, że bywa on przezywany żartobliwie plemnikiem. Pusty szybowiec seryjny, w którym wdrożono wszystkie poprawki i wzmocnienia, waży zależnie od dodatkowego wyposażenia 180-190 kg, a prototyp tylko 165. Mamy 2 zaczepy. Przedni do startu za samolotem i dolny do startu za wyciągarką z samowyczepem.
Dolny zaczep przesunięto do przodu o 60 cm w szybowcach produkcji firmy PZL Bielsko 1, czyli noszących oznaczenie B1PW5. Szybowiec ma podwozie główne i koło przednie, a także kółeczko zabezpieczające tylną część kadłuba. Opcją były rolki pod końcówkami skrzydeł, co czyniło PW5 zdolnym do operowania z pasów utwardzonych. Koło główne w wersji seryjnej obudowane jest owiewką stanowiącą integralną część kadłuba, w prototypie była to osobno przykręcana część. Przyziemiać należy na koło główne, gdy opuści się koło przednie, tor jazdy szybowca jest trudny do skorygowania sterem kierunku. Koło główne jest amortyzowane i ma bębnowy hamulec. Kabina szybowca jest jednomiejscowa, zamykana oszkleniem otwieranym do przodu, które w pozycji otwartej utrzymywane jest przez siłownik. Otwierając łatwo się przekonać, jak lekki jest to szybowiec. Zamiast kabiny cały szybowiec się podniósł. Naprawimy ten błąd. Oto oszklenie prototypu. Szyba jest krótka, tak wygląda jej tylna krawędź tego otwieranego elementu i miejsce w kadłubie, do którego ona przylega. Okazało się, że istnieje ryzyko wpadnięcia oszklenia do wnętrza kabiny przy próbie zrzutu awaryjnego, stąd też seryjny szybowiec zamyka się takim oszkleniem, które jest przepiękne. Jest ono dłuższe, ale przede wszystkim wyposażone jest w hak Rygera, czyli element gwarantujący, że przy zrzucie awaryjnym oszklenie odpadnie nad kabinę, a w tym przypadku również nad statecznik. Działanie tego mechanizmu przetestowano w dosyć ciekawy sposób, dlatego że na lotnisku w Świdniku zakotwiczono samolot AN-2, a za nim szybowiec PW5 i w Antku uruchomiono silnik w taki sposób, że pęd powietrza generowany przez śmigło odpowiadał lotowi z prędkością rzędu 100-120 km na godzinę i pilot Jerzy Kędzierski, który siedział w PW5, testowo odrzucał oszklenia kabiny wyposażone w hak Rygera. Wykorzystano do tego oszklenia, które z racji niedoskonałości jakościowych były nieprzyjęte w produkcji do tego, żeby je przekazać do szybowców przeznaczonych dla klientów. Te testy wiązały się ze zniszczeniem tych oszkleń, natomiast jedno z nich odpadło w taki sposób, że nawet się nie stłukło. I za każdym razem oszklenie bezpiecznie ominęło głowę pilota i za każdym razem przeleciało nad statecznikiem szybowca PW5, czyli hak Rygera w pełni swoje zadanie spełnił. Do tego jeszcze Aeroklub się ucieszył, ten, który był właścicielem Antka, dlatego że Antka trzeba było co jakiś czas przepalać, to już był taki czas jesienny, chłodny, no i tym razem przepalili Antka, silnik chwilę pochodził. Jak wiemy, Antek mało nie pali, no a tym razem to przepalenie było za cudze pieniądze. Także wszyscy zrobili na tym dobry interes. Seryjny szybowiec ma standardowe zamki kabiny z dwóch stron, natomiast zamykanie prototypu przypominało bardziej przeładowanie karabinu. Po otwarciu oszklenia, bez zdejmowania żadnych osłon, uwidacznia się instalacja przyrządów. To jest w sumie fajne rozwiązanie, bo daje możliwość szybkiej oceny, czy coś tam się nie zgniotło, nie rozłączyło, czy wilgoć się gdzieś nie zebrała. Możemy to sprawdzić podczas każdego przeglądu przedlotowego. Siedzenie pilota regulowane jest w dwóch miejscach. Na dole mamy otwory pozwalające ustalić odległość oparcia od sterów. Z kolei kąt oparcia regulowany był nietypowo taką oto harmonijką składaną. W ogóle dla prototypu matka inżyniera Frączka uszyła tą harmonikę 2 dni przed konkursem na szybowiec klasy światowej. Oparcie, które oglądamy, to oparcie z prototypu. W wersji seryjnej zostało ono zmienione poprzez podwyższenie i dodanie integralnego zagłówka. Tablica przyrządów, tutaj pokazana w wersji seryjnej, w zasadzie się znacząco nie różniła kształtem między egzemplarzami, ale klienci mogli zamówić różne zestawy przyrządów. Co istotne, to że linia tablicy jest wysoko względem wzroku pilota w porównaniu do innych, zwłaszcza polskich szybowców i do tego stopnia jest to zauważalne, że jeden z amerykańskich aeroklubów przed laszowaniem PW5 zalecał pilotowi lot w tylnej kabinie szybowca dwumiejscowego, żeby przyzwyczaić się do pozycji za samolotem i żeby nie zgubić z pola widzenia samolotu holującego. Moim zdaniem jest to przesada, ale rzeczywiście ma się wrażenie, że PW5 leci na dużo większym kącie natarcia niż porównywalne szybowce typu Junior czy nawet Pirat. W prototypie mamy ręcznie opisany krążek MacCready'ego.
Rzucającym się w oczy elementem jest czerwony uchwyt na środku tablicy przyrządów, który służy do zrzutu awaryjnego owiewki, więc niech ktoś przyzwyczajony na przykład do juniora nie pomyli go z wyczepem liny, chociaż w juniorze jest on żółty, ale problem ten zwłaszcza występował w Stanach, gdzie zwykle, przynajmniej w tamtych czasach, wyczep liny również był w kolorze czerwonym, stąd niektórzy Amerykanie oklejali taśmą zrzut owiewki, żeby nie pomylił się on z wyczepem liny. Ta taśma zwracała uwagę pilota, ale nie powodowała oporu przy konieczności pociągnięcia za tę dźwignię. A właściwy wyczep liny jest na dole w kolorze żółtym, a obok niego mamy cięgno do ustawienia sterownicy nożnej i regulację wentylacji kabiny. Moim zdaniem w PW5 nie jest odczuwalna duża różnica, w zależności od tego, jak to cięgno ustawimy, natomiast nie jest w nim duszno, a jest w nim bardzo cicho. Seryjny szybowiec ma współczesne radio, natomiast w prototypie zachowała się klasyczna i bardzo wygodna Unitra RS6101 z głośnikiem i całą instalacją na tylnej wrędze kabiny. Za siedzeniem jest bagażnik, jego ładowność to 5 kg. Na lewej burcie mamy dźwignię hamulców aerodynamicznych połączoną z klamką uruchamiającą hamulec koła i trymer mający 11 położeń. Tak z kolei wygląda sterownica nożna. Szybowiec z racji wymagań konkursowych ma pod siedzeniem miejsce na 8 ciężarków do wyrównania masy pilota względem konkurentów. Na burcie kabiny jest nazwa szybowca Smyk, wymyślona przez koleżankę jednego z konstruktorów podobno podczas ogniska w Bezmiechowej. Nazwę taką miał też motoszybowiec MIP Smyk z 1936 roku, wspaniała przedwojenna konstrukcja z przeszkloną krawędzią natarcia i chowanym podwoziem. Jeden z jego twórców, inżynier Jerzy Płoszajski, wyraził zgodę na ponowne wykorzystanie nazwy, dzięki czemu mamy w historii polskiego lotnictwa dwa smyki, przedwojenny motoszybowiec i współczesny szybowiec klasy światowej. I tutaj mam jedną uwagę, zwłaszcza dla naszych widzów zagranicznych. Z jakiegoś powodu w angielskich opracowaniach, na przykład w Wikipedii, nazwa szybowca Smyk przetłumaczona jest jako Rascal albo Little Rascal. Natomiast Rascal to jest słowo, które oznacza łotra, kanalię, zbója, coś takiego i generalnie ono się kojarzy negatywnie. Natomiast w języku polskim Smyk, wedle słownika języka polskiego, to jest potoczne określenie małego dziecka, zwłaszcza chłopca, albo słowo oznaczające szybki unik, szybki ruch. I właśnie do rozmiarów tego szybowca i do jego zwrotności nawiązuje ta nazwa i słowo smyk jest w języku polskim słowem takim żartobliwym, ale na pewno kojarzącym się pozytywnie. Zatem gdybym ja miał koniecznie przetłumaczyć nazwę szybowca smyk na język angielski, to bym proponował albo nazwę kiddie, albo nazwę tad. Natomiast samo słowo smyk też jest wygodne do wymówienia dla ludzi władających różnymi językami. Nie trzeba tej nazwy, myślę, szczególnie tutaj tłumaczyć. Szybownicy anglojęzyczni latają na przykład na puchaczach. Puchacz nie ma przetłumaczonej nazwy, więc jak radzą sobie ze słowem puchacz, no to tym bardziej radzą sobie z krótkim i zwinnym, tak jak cały ten szybowiec, słowem smyk. Kabina szybowca ma bardzo dobrą ergonomię, o czym się za chwilę przekonamy, a rozwojowym projektem, który też pewnie kiedyś zagości na moim filmie, jest podobny do smyka dwumiejscowy szybowiec PW6. Skrzydła smyka są jednodźwigarowe, dwudzielne o rozpiętości 13 metrów i 44 cm. Mają profil NN1817 opracowany przez wybitnego polskiego aerodynamika, profesora Politechniki Warszawskiej Jerzego Seweryna Ostrowskiego. Podaję tutaj dwa imiona, żeby nie pomylić go z żyjącym w tych samych czasach i również pochodzącym z Częstochowy innym Jerzym Ostrowskim, pilotem, konstruktorem modeli i samolotów amatorskich takich jak ten. Jerzy Ostrowski, ten od skrzydła w PW5, zajmował się również takim zjawiskiem aerodynamicznym, jakim jest przewietrzalność miast i osiedli mieszkaniowych. To jest dziedzina, która w jego czasach była chyba dużo bardziej doceniana niż dzisiaj, dlatego że dzisiaj naprawdę w tych miastach jest ciasno i duszno, ale kiedy odwiedzi się takie niezabudowane niczym współczesnym osiedle socjalistyczne, to tam naprawdę przepływ powietrza między blokami jest zauważalnie lepszy. Profil Jerzego Ostrowskiego spełnił pokładane w nim nadzieje w pełni, do tego okazał się bardzo odporny na zabrudzenie, co było testowane sztucznymi muchami. Lotki są bezszczelinowe, laminatowe i napędzane popychaczami. Sfożnie mocujące skrzydła widać z kabiny, jest tu też instrukcja ich montażu. Ujęte w instrukcji łączenie napędów lotek i hamulców dotyczy prototypu i serii produkowanej w zakładach PZL Świdnik. Natomiast w szybowcach z zakładów PZL Bielsko 1 wszystkie napędy łączą się automatycznie. Konkurs wymagał automatycznego połączenia się tylko steru wysokości. Hamulce wysuwają się z górnej powierzchni skrzydeł i obniżają doskonałość szybowca z 33 do 6,5, czyli są bardzo skuteczne. Szybowiec może latać w przedziale od plus 5,3 do minus 2,65 G i wykonywać akrobacje w
w postaci pętli, korkociągu, spirali i przewrotu. Usterzenie PW5 ma układ klasyczny. Statecznik pionowy jest typowo zintegrowany z kadłubem, a ster kierunku pokryto płótnem i ma on napęd linkowy, zatem żadnych niespodzianek. Jednodźwigarowy statecznik poziomy i ster wysokości są laminatowe, jednoczęściowe. U nasady statecznika wersji produkowanych w zakładach PZL Bielsko 1 jest miejsce na 4 ciężarki stanowiące balast ogonowy. A teraz ciekawostka z konkursu. Jeden z 4 pilotów testowych, Sakari Havbrand, mierzący ponad 2 metry i ważący około 120 kg, miał wykonać loty testowe na PW5. Wymontowano zatem oparcie siedzenia i doklejono taśmą kawałek blachy, który gdzieś leżał za hangarem, żeby wyważyć szybowiec, i postawnemu pilotowi latało się przyjemnie i wygodnie, a seryjnie ciężarki ogonowe trafiły do konstrukcji dopiero później. Ster wysokości, łączony automatycznie, napędzany jest popychaczami i nie ma osobnej klapki trymera. Tak wygląda zabezpieczenie mocowania statecznika poziomego w szybowcach seryjnych. W prototypie była tu agrafka. Szybowiec prototypowy otrzymał znaki Sierra Papa P575. 5 września 1992 roku oblatał go na Bemowie January Roman, absolwent Politechniki Warszawskiej. O tempie, w jakim powstawał szybowiec, niech świadczy fakt, że pierwszą wydmuszkę kadłuba wyjęto z foremników na Politechnice zaledwie 23 dni wcześniej. Oglądamy w tej chwili unikalne nagrania, na których szybowiec PW5 Smyk wzbija się w powietrze po raz pierwszy. January Roman oblatał Smyka w dniu swoich 56 urodzin. Niestety kolejnych nie dożył, dlatego że zginął w czerwcu 1993 roku śmiercią lotnika podczas prób motoszybowca EOL-2. Po oblocie szybowiec trafił drogą powietrzną do Bielska-Białej, gdzie czyniono próby w locie i wykańczano pewne rzeczy, takie jak poprawki malowania czy dołożenie trymera, natomiast nie było tam żadnych istotnych zmian konstrukcyjnych. No oczywiście szybowiec testowany musi być daną wersją, a nie czymś, co każdego dnia jest inaczej wykonane i wyposażone. Próby zakończono w rekordowym czasie 6 dni i szybowiec był gotowy do udziału w konkursie. Ale zanim powiemy o konkursie, zobaczcie, jak wygląda obecnie lotnisko w Przasnyszu i hangar Politechniki Warszawskiej. To są warunki, o jakich mogli jedynie pomarzyć twórcy PW5 na przełomie lat 80. i 90. W tym miejscu też dziękuję patronom kanału Zabytki Nieba, którzy w tym miesiącu największymi kwotami wsparli moją twórczość, a byli to Maciej Domański, Jakub Kulecki, Maksym Grabarczyk, Daniel Gerlach, Kuba Janowicz, R. Milce, Jakub Jamrus i TM. Bardzo serdecznie za nieustanne wsparcie. Dziękuję. A teraz o konkursie. Zgłoszono do niego 42 projekty z 20 krajów, w tym również takich, w których nigdy nie zbudowano żadnego szybowca. Komisja wstępnie wybrała 11 z nich, a 6 szybowców stawiło się w Erlinghausen jako latające prototypy. Konkurs na szybowiec światowy przeprowadzono w dniach od 13 września do 3 października 1992 roku w Erlinghausen w Niemczech. Erlinghausen to jest największe w Europie centrum szybowcowe. To jest lotnisko, na którym w chwili publikacji tego filmu działa 12 aeroklubów. I oto konstrukcje, które na tym lotnisku się pojawiły. Ze Stanów Zjednoczonych przyjechał szybowiec o nazwie Cygnet. Smutna dosyć historia, dlatego że tego szybowca ekipie amerykańskiej nie udało się zmontować. Z jakiegoś powodu, nie wiem, różnic temperaturowych, kwestii związanych z jego transportem do Europy. On latał w Teksasie, natomiast na konkursie nie udało się go zmontować i on finalnie niestety w rywalizacji udziału nie wziął. Ekipa czechosłowacka zaprezentowała szybowiec L33 Solo. To był szybowiec metalowy wykonany w bardzo wysokiej jakości, który został później zbudowany w około 100 egzemplarzach. Połowę z tego wyeksportowano do Stanów Zjednoczonych. Włosi przywieźli szybowiec Glasfaser Velino, ważący tylko 145 kg, ale z tego co wiem, to on po konkursie nie wyszedł poza fazę prototypową i powstał tylko w jednym egzemplarzu. Z Polski przyjechał PW5, czyli bohater odcinka w wersji prototypowej. Tradycyjnie bardzo ciekawie zaprezentowała się ekipa rosyjska, już rosyjska, dlatego że konkurs odbył się 10 miesięcy po rozpadzie Związku Radzieckiego. Rosjanie przyjechali do Niemiec z 2 szybowcami o nazwie Russia 1 i Russia 2. To w zasadzie był jeden typ, ale z 2 wariantami rozpiętości skrzydeł. 11-metrowy jeden, a drugi miał 12,6 metra rozpiętości. Podczas konkursu w wersji 11-metrowej rozpiął się napęd lotek, ale mimo tego szybowiec szczęśliwie wylądował. Rosjanie bardzo chcieli zaprezentować to, że ich szybowce są łatwe do zmontowania i jeden z członków ekipy zmontował ten szybowiec w jedną osobę, jakimiś tam koziołkami i tyczkami podpierając elementy. Natomiast jednym z celów ekipy rosyjskiej było, oprócz oczywiście wygrania konkursu, sprzedanie któregoś z tych szybowców komuś
na rynku niemieckim zagranicznym, dlatego że oni tam mieli powiedziane, że generalnie wiecie jak działa szybowiec, ale jak wrócicie bez sprzedania jednego z nich, to jeszcze zobaczycie jak działa Tetetka albo Makarow. Ale udało im się na szczęście ujść z życiem po powrocie, wrócić z dolarami, dlatego że jeden z tych szybowców kupili Amerykanie i generalnie Rashia w wersji tej 12,6 metra została wdrożona do produkcji. Ten szybowiec występował pod bardzo wieloma nazwami, bo wiele zakładów go produkowało i zbudowano tego przynajmniej kilkadziesiąt egzemplarzy. Z Polski przyjechał też szybowiec SZD-51-2, czyli zmodyfikowany junior z zakładów w Bielsku-Białej. Modyfikacja polegała na tym, że dołożono do niego komory balastowe, tak to jest też opisywane, ale tu zwracam uwagę na to, że to nie są komory balastowe w sensie takim jak balast wodny do przelotów, dlatego że balast odrzucany w locie był zabroniony przez regulamin konkursu. Ten junior miał dołożone komory balastowe służące do doważania szybowca po to, żeby w razie gdyby wygrał konkurs, można było wyrównać masę różnych pilotów na zawodach. Natomiast szybowiec ten nie był nową konstrukcją w pełni stworzoną do udziału w konkursie, zatem on w konkursie udziału nie wziął, ale latał tam jako szybowiec porównawczy, będący punktem odniesienia dla konstrukcji, które już w konkursie udział brały. Oto kilka zdjęć z konkursu. Widzimy wspólne zdjęcie ekipy z doktorem Świtkiewiczem i Oranem Nixem przy szybowcu PW5, a w tle jest samolot Dornier. Studenci ubrani są w czerwone kombinezony, dobrane specjalnie tak, żeby z daleka było widać, gdzie są na lotnisku. Zachowały się też ujęcia filmowe, pokazujące jak PW5 prowadzony jest na start. Nagrano także jego wzlot za wyciągarką podczas konkursu. W Erlinghausen szybowiec musiał też być zmontowany pod okiem komisji sędziowskiej, ale nie była to konkurencja na czas, trzeba było pokazać, że da się go zmontować w sposób bezpieczny i zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami. Te wszystkie nagrania publikuję dzięki temu, że podzielili się ze mną uczestnicy konkursu i konstruktorzy szybowca PW5. Zwycięzcę konkursu ogłoszono w marcu 1993 roku w Kapsztadzie. Jednomyślnie został nim PW5 Smyk, ale warunkiem ostatecznego uznania szybowca za szybowiec klasy światowej było uzyskanie certyfikatu typu wedle przepisów JAR-22 w ciągu roku. I to się udało. Po zakończonych próbach znaki szybowca przemalowano z P575 na 3575. W październiku 1994 roku Międzynarodowa Komisja Szybowcowa przy FAI oficjalnie uznała PW5 Smyk za szybowiec klasy światowej. Oto dyplom potwierdzający nadanie mu właśnie takiego tytułu. Czyli Polakom udało się coś zrobić tanio, szybko, zgodnie i dobrze, ale nie bez znaczenia było tutaj wcześniejsze doświadczenie zespołu przy konstruowaniu szybowców i motoszybowca. Produkcja szybowców rozpoczęła się w zakładach PZL Świdnik w 1994 roku, gdy kończyły im się generalnie kontrakty na śmigłowce. Zakłady miały 2 komplety foremników, także mogli budować 2 szybowce jednocześnie, a w szczytowym roku produkcji zbudowali 80 kilka PW5, czyli więcej szybowców niż cały niemiecki przemysł szybowcowy w tym samym roku. Z tym, że dla takiej fabryki jak Świdnik to nie był interes życia, dlatego że aby zarobić tyle co na jednym śmigłowcu Huzar, trzeba było zbudować 150 szybowców. Od 2001 roku szybowce oznaczone B1 PW5 powstawały w firmie PZL Bielsko 1. Zakłady te mieściły się w Górkach Wielkich koło Skoczowa. Nie należy mimo ich nazwy mylić ich z szybowcowym zakładem doświadczalnym z Bielska Białej. Szybowce eksportowane były z Polski, wyprodukowano ich ponad 300 sztuk, latają one na wszystkich zamieszkałych kontynentach. Wspomnianych na początku licencji sprzedano 16, ale nikt nie uruchomił produkcji seryjnej tych szybowców za granicą. Jedyny szybowiec, który za granicą powstał, to był szybowiec, który zbudował dla siebie Oran Nix, jeden z pomysłodawców konkursu na szybowiec klasy światowej. I tutaj warto go wspomnieć, dlatego że Oran Nix to jest człowiek bardzo wybitny i zasłużony w dziedzinie podboju kosmosu. To był wysoko postawiony pracownik NASA, to był człowiek, który był odpowiedzialny za pierwszych 30 bezzałogowych misji na Księżyc, zatem naprawdę z najwyższą technologią miał do czynienia, a w ramach hobby, pasji poświęcał się szybownictwu. I tutaj też jest taka niesamowita historia, że Oran Nix w 1998 roku zmarł za sterami szybowca PW5. Nie zginął w wypadku, tylko miała miejsce taka sytuacja, że on wylądował, szybowiec doszybował, dotoczył się na miejsce lądowania, pilot z tego szybowca nie wyszedł, no i kiedy tam ludzie podeszli, to znaleźli zmarłego Orana Nixa w kabinie nierozbitego PW5.
Klasa światowa niestety nie okazała się tak popularna jak oczekiwano, nie weszła na stałe do kalendarza imprez szybowcowych. Pierwsze zawody rozegrano w roku 1997, a ostatnie w 2014. Szybowce PW5 natomiast można spotkać na wielu lotniskach na całym świecie, chociaż jeden z najczęściej oglądanych stoi przed Politechniką w Warszawie, ale jest to, co ciekawe, pełnowymiarowa replika wykonana z oryginalnych form, która nigdy nie latała ani nie miała latać. Powstała ona w zakładzie szybowcowym Jeżów w Wieżowie Sudeckim, który jako jedyny prowadzi obsługę certyfikacyjną szybowca PW5 Smyk, posiada pełne prawa do produkcji i sprzedaży szybowca, a także wytwarza do niego części zamienne, co gwarantuje utrzymanie certyfikatu typu dla wszystkich wyprodukowanych PW5 i B1 PW5. Na razie nie lata też PW3 Bakcyl, ale jest szansa, że wróci on pod niebo, a kiedy to nastąpi, to ja wrócę do Przasnysza i z przyjemnością usiądę za jego sterami. Tymczasem pora zamykać hangar Politechniki. Dziękuję wszystkim, którzy umożliwili powstanie tego filmu i podzielili się nigdzie wcześniej niepublikowanymi historiami. Byli to Wojciech Frączek, Krzysztof Drabarek, Waldemar Wingralek, Jerzy Kędzierski, Piotr Przeździecki i Paweł Waligura. Dziękuję za Wasz wkład w ten odcinek, ale przede wszystkim za Wasz wkład w historię polskich skrzydeł.